Jeżeli tryb manualny Cię przeraża, to świetnie trafił. Dziś porozmawiamy o trójkącie ekspozycji, ale najpierw... Okej. Zaczynamy. Na tej trójkąt dzielą się czas ekspozycji, przysłona oraz ISO. Bez tej trójki nie pójdziemy dalej. Ta przysłony ustawia nam tak naprawdę, przez jaki czas światło wpada nam na matrycę. Możecie zadać sobie pytanie, ok Tomek, ale jaki to ma wpływ na nasze zdjęcia? Już Wam tłumaczę. Na zdjęciu numer 1 możecie zobaczyć, że mamy zdjęcie mega ostre, wszystkie samochody są wręcz zamrożone w ruchu i jest to ustawione na czas 1/1000 sekundy. Na drugim zdjęciu zobaczycie, że wszystkie samochody są poruszone. Jest to wynik tylko i wyłącznie tego, że ustawiłem czas przysłony na 1/40. 1/1000 wręcz zamroziła nam ruch, natomiast 1/40, ponieważ migawka rusza się ciutkę wolniej, pozwoliła, aby ruch został zarejestrowany na jednym ujęciu. I dzięki temu wiecie, co możecie zrobić za pomocą czasu migawki. Ok, jeżeli myślicie, że czas migawki to cała magia, no nie. Teraz jest najfajniejsze. Przysłona odpowiada za ilość wpadającego światła przez nas obiektyw do matrycy. Czyli ustawiliśmy sobie czas, przez jaki czas ma wpadać światło, a teraz ustawiamy ilość tego światła w tym czasie. Ok, możecie sobie pomyśleć, no dobra Tomek, ogarniamy, co teraz? No teraz mogę Wam powiedzieć najfajniejszą rzecz, ponieważ właśnie w tym momencie dzieje się największa magia. Spójrzcie na zdjęcie. Jest to pierwsze zdjęcie, które wykonane na przesłonie 1:8. Zobaczcie, ja jestem ostry, natomiast wszystko za mną, cały las już jest rozmazany, tak? Jest to tak zwana głębia ostrości. W tym momencie zauważamy, że obraz jakby wręcz skupiał się na mnie. Natomiast zobaczcie, co się wydarzy, jeżeli zaczniemy podkręcać tą przysłonę na wyższe nominały. No i na przykład w takim wypadku mamy przysłonę f4.0. Delikatna zmiana spowodowała, że drzewa nieznacząco zaczęły być bardziej ostre. Ale co się wydarzy, jeżeli podkręcimy naszą przysłonę jeszcze wyżej? I w tym momencie wchodzimy na F11. Ja oraz drzewo jesteśmy niemalże równie ostrzy. To zobaczcie, co się wydarzy, jak wkręcę na F22. Na samym dalekim końcu można delikatnie zobaczyć, że coś się rozmazuje. Ale tak naprawdę cały obrazek jest ostry. No dobra, teraz możecie sobie pomyśleć, ok Tomek, ale jakie to ma zastosowanie w prawdziwym życiu? Już Wam tłumaczę. Słuchajcie, teraz wyobraźcie sobie, że robicie zdjęcie. I na przykład robicie fajny portret. I macie zadanie, aby twarz, osoba była jak najbardziej wyeksponowana i odbiorca, który będzie oglądał Wasze zdjęcie, skupił się na modelce bądź modelu. Możemy sobie zejść z przysłoną, na przykład na jakieś 2.8, 1.8, 1.4, zależy jaki obiektyw macie, i izolujecie nasz obiekt od tła. I będzie wszystko ładnie rozmyte i nasze oczy będą wędrować głównie na postać modelki bądź modela. Natomiast jeżeli na przykład jesteście gdzieś w górach, nad morzem, albo po prostu macie ochotę zrobić jakikolwiek fajny pejzaż, no to taka przysłona na przykład F11 będzie idealna, bo w tym momencie na całej rozpiętości naszego zdjęcia wszystko będzie ostre. Tak? Testujcie to oczywiście, bo nie ma złotego środka. Jeżeli na przykład czujecie, że zrobicie zdjęcie i nie do końca jest jasne, to możecie sobie dodać jakby trochę dodatkowego mocy w słońcu i podnosicie sobie ISO. Z ISO 100 na przykład na ISO 200 i zobaczycie, że nagle zdjęcie jest dużo jaśniejsze, albo z ISO 200 na ISO 300 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, jak każda jakby z tych opcji ma swoją drugą wadę. Im wyższe ISO, tym gorsza jakość zdjęcia. Znaczy, że zdjęcie zacznie być zaszumione, co możecie zobaczyć na przykładzie tego zdjęcia. Tak? Tu mamy zdjęcie przy ISO 125, a tu mamy zdjęcie przy ISO 6400. Dokładnie to samo miejsce, to samo oświetlenie, tylko po prostu zmieniliśmy ISO. I zobaczcie, co się dzieje ze zdjęciem. Jeżeli martwicie się o to ISO, spokojnie, w dzisiejszych czasach mamy dość dużo opcji wyczyszczenia z szumów nasze zdjęcia. Ok, więc tak naprawdę dzisiaj dowiedzieliście się, czym jest czas przysłony, czym jest sama przysłona oraz ISO, jak wpływa na nasze zdjęcie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zostawcie komentarz na dole. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli jesteście ciekawi, co dalej możecie się jeszcze nauczyć, zostawcie swoją subskrypcję. Trzymajcie się, dzięki wielkie za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, cześć!